Cześć, witam na naszym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, co to jest tak właściwie dieta ketogeniczna. Kilka słów wyjaśnienia i nasze zrozumienie i pogląd na to, co to jest ta dieta. Zapraszam. Dzisiaj bez Kingi wymiksowała się z kręcenia tego odcinka. No to zaczynamy. Co to jest dieta ketogeniczna? Ketogeniczna jest moim zdaniem rewolucją, ponieważ przewraca do góry nogami wszystkim znaną piramidę żywieniową. W tej chwili mamy nową piramidę żywieniową na 2019 rok. Troszeczkę się ona zmienia w stosunku do tej pierwszej piramidy żywieniowej, która opierała się na produktach zbożowych, węglowodanowych, głównie chlebie, mąkach itd. W tej chwili na dole piramidy żywieniowej mamy owoce i warzywa, więc jest to już spora zmiana w stosunku do tej sprzed, powiedzmy, lat 60., kiedy była ona wymyślona. Nie zmienia to faktu, że jakkolwiek obecna piramida żywieniowa by ewoluowała, to i tak dieta ketogeniczna jest jej przewróceniem do góry nogami. Przez 30, 40, nie wiem ile macie lat, ja przekroczyłam 40, więc przez 40 lat mówiono mi, że tłuszcze są złe, że jak będę jeść tłuszcz, to dostanę miażdżycy, że będę mieć otłuszczone żyły, że będę mieć otłuszczoną wątrobę, że od masła będę mieć sklerozę i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli przez tyle lat wbijano nam do głowy i generalnie cały rynek, cały świat opiera się na tym, że tłuszcze są złe i są szkodliwe dla człowieka, wiele ludzi, jak im powiecie, że stosujecie dietę ketogeniczną, to gdzieś tam słyszeli, ponieważ dieta ketogeniczna jest uznawana za modną dietę, będą wiedzieli, że jest to dieta tłuszczowa, więc popukają się w czoło. Ja osobiście spotkałam się z opinią, że tak, jedz tyle tłuszczu, zobaczymy, jak Twoje żyły będą wyglądały za rok. I tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Czym jest dieta ketogeniczna? Dieta ketogeniczna jest dietą wysokotłuszczową i niskowęglowodanową. To jest najkrótsze, najszybsze określenie, ale można też powiedzieć, że takie bardzo marketingowe. Dieta ketogeniczna, żeby było bardziej uczciwie, jest to dieta, która obniża poziom insuliny w naszym organizmie przez to, że spożywamy bardzo niskie ilości węglowodanów. Ta dieta bazuje na przekształceniu naszego ciała, aby czerpało energię z niewęglowodanów i nie wytwarzało glukozy, ale żeby wytwarzało ciała ketonowe i żeby czerpało energię z tłuszczy. Dieta ketogeniczna opiera się na makro. Przynajmniej w pierwszym etapie, kiedy zaczynamy, makro jest bardzo istotne moim zdaniem, ponieważ musimy się nauczyć, co jeść, musimy nauczyć nasze ciało od nowa, co jeść, musimy nauczyć nasz żołądek, co jeść. Generalnie musimy się wiele rzeczy nauczyć. Dieta ketogeniczna, jej makro, to jest około 5% węglowodanów, 20-25% protein i 70-75% tłuszczy dla dziennego zapotrzebowania energetycznego. Warto wspomnieć, że z 1 grama węglowodanów i z 1 grama protein mamy około 4 kalorii, natomiast z 1 grama tłuszczy mamy około 8 albo 9 kalorii. W związku z tym zapotrzebowanie kaloryczne przy jedzeniu tłuszczy jest bardzo łatwo sobie podbić właśnie tłuszczami, dużo łatwiej niż węglowodanami czy proteinami. Jak wspomniałam wcześniej, makro jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne na początku. My na początku bardzo rygorystycznie sprawdzałyśmy makro,
Wszystko zapisywałyśmy sobie w aplikacji. Jest wiele aplikacji do mierzenia i sprawdzania makro i tego, co zjedliśmy. A wiem, że chyba w Polsce jedną z popularnych jest Fitatu. Ja osobiście preferuję MyFitnessPal, ponieważ ma chyba największą bazę i taką bardzo międzynarodową bazę produktów. Można tam znaleźć produkty zarówno polskie, jak i angielskie, jak i amerykańskie. Oczywiście każda aplikacja nie jest nieomylna. Musicie pamiętać, że bazuje na danych wprowadzanych do bazy przez użytkowników. Część produktów będzie oznaczona specjalnym symbolem, zdaje się zielony ptaszek albo coś takiego. Są to produkty zaakceptowane i potwierdzone. Ale szerzej na temat samej aplikacji MyFitnessPal w zupełnie innym odcinku. Jeszcze odnośnie makro. Te 5%, 20, 25, 70, 75 są to takie bardzo umowne. Dla jednego 5% to będzie 30 węglowodanów, 30 gram węglowodanów, dla innego 5% będzie to około 20 węglowodanów. Dlatego jest może nie taka kłótnia, ale część ludzi uważa, że prawdziwe keto to jest poniżej 20 gram węglowodanów. Inni uważają, że to jest 20, pomiędzy 20 a 30. To się wszystko waha, wiąże się właśnie z takiego procentowego rozbicia. No wiadomo, osoba, która ma dzienne zapotrzebowanie 2500 kalorii, to jej procent, jej 5% węglowodanów dziennie będzie zupełnie inny niż mój na przykład, tak? Moje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, bardzo podobnie ma Kinga, to jest około 1500 kalorii. A w innym odcinku opowiem Wam trochę więcej o makro, na jakich stronach polecam sobie policzyć to makro, na co patrzeć, jakie dane wpisać, no i jak kontrolować to, co jemy dzięki aplikacji MyFitnessPal. Dietą ketogeniczną w jakiś tam sposób zainspirował nas kolega Radek. Radku, pozdrawiam Cię serdecznie. Nie było to może tak od razu, ponieważ kolega Radek był bardzo taki zakręcony i strasznie fanatycznie nastawiony, przynajmniej w początkowej fazie, na tą dietę. W związku z tym mi automatycznie zamknęły się uszy i w ogóle nie chciało mi się go słuchać. Ale jak przestał już na ten temat mówić, to niektórzy ludzie tak po prostu mają. Im bardziej się ich przyciska w jakąś stronę, tym bardziej oni się odwracają tyłem. Więc jak kolega Radek przestał już trochę na nas naciskać, nie był taki napastliwy albo natrętny z tym fanatyzmem ketogenicznym, to trochę zainteresowałam się, czym tak naprawdę jest ta dieta ketogeniczna, jakie są pozytywy, jak pozytywnie wpływa na pracę mózgu, jak pozytywnie wpływa na ciało, co tak naprawdę robi z ciałem, jakie procesy zachodzą itd., itd. I biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, namówiłam trochę Kingę, dużą przeciwniczkę tłuszczy, na dietę, więc poznajcie moją moc, a mam dużą moc i siłę przekonywania. To było w zasadzie wszystko w tym odcinku. To tak w wielkim skrócie, czym jest dieta ketogeniczna. Obniża nasz poziom insuliny w organizmie, przestawia ciało na spalanie tłuszczu przy ograniczeniu kalorii, dziennego spożycia kalorii. Ciało spożywa nasz własny tłuszcz, tak, z brzucha, z dupy, gdziekolwiek ten tłuszcz tam sobie macie. My z Kingą mówimy, jak na przykład jesteśmy głodne, to mówię, nie ma kolacji, dzisiaj żrej z dupy. O, jest taki nasz flagowy tekścik. Należy również wspomnieć, że dieta ketogeniczna, a przynajmniej start na diecie ketogenicznej, to są skutki uboczne. O skutkach ubocznych, o takich najważniejszych i jak sobie z nimi radzić, powiemy oczywiście w następnych odcinkach. Także śledźcie nasz kanał, zapraszamy. Mam nadzieję, że Wam się podobało.